Cześć! Dzisiaj chciałam zaproponować Ci kolejny algorytm dotyczący wdzięczności. A co robimy? Zamiast pisania 20 słów w 2 minuty, proponuję Ci napisać 7 punktów. Ja mam na razie 6, ale możesz do 7, za co jesteś wdzięczny. Dzisiaj jesteśmy wdzięczni za finanse. Możecie sobie napisać datę, możecie sobie zrobić podpis, serduszko. To jest nasz temat 1.0 i zamiast pisania 20 słów, tak jak powiedziałam, piszemy 6 do 7 punktów. Ja napisałam wdzięczność za siebie jako punkt pierwszy, jako punkt drugi wdzięczność za finanse, które już posiadam do wydania. Punkt numer 3, wdzięczność za finanse, które do Ciebie idą. Punkt numer 4, wdzięczność za pieniądze z nieoczekiwanych źródeł. Punkt numer 5, wdzięczność za pieniądze, które masz na wszystkich swoich kontach, czyli wdzięczność za oszczędności. Oszczędności, ja tutaj dopisuję. I punkt 6, wdzięczność za nowych klientów, którzy chętnie przynoszą nowe pieniądze, czyli dodatkowe pieniądze do Twojego worka finansowego. Czyli jeszcze raz powtórzę, wdzięczność za siebie i będziemy to za chwilę tutaj też opisywać, także nie bójcie się, nie ucieknie Wam to. Ja już zacznę działać. Czyli mamy tak, pierwsze koło to jest 1, wdzięczność za siebie. Tak, możecie sobie podpisać wdzięczność za siebie. 2 to będzie wdzięczność za finanse, które posiadam do wydania. Wdzięczność za finanse, które posiadam do wydania. Chodzi tu o pieniądze, które masz i które wydajesz bez żadnych tam wyrzutów sumienia, takie, za które możesz sobie kupić jakiś ciuszek, perfum, pojechać gdzieś, pójść do kina, pójść do restauracji i tak dalej. To chodzi o to, dokładnie. 3 to będzie wdzięczność za pieniądze, które do nas idą. Jakieś pieniądze do nas idą, nie wiemy, albo wiemy. Jak wiemy, to jeszcze lepiej, jak nie wiemy, to nie wiemy. Po prostu pieniądze, które do nas idą. To będą pieniądze, które idą do nas, tak? 4 to będzie pieniądze, wdzięczność za pieniądze z nieoczekiwanych źródeł. O, my dużo. Pieniądze, które idą z nieoczekiwanych źródeł. Jakieś, nawet nie macie pojęcia, dostajecie spadek, darowiznę, nagle mama, tata Wam coś daje, czy też ciocia, wujek z Ameryki. To jest wdzięczność za pieniądze z nieoczekiwanych źródeł. Z nieoczekiwanych źródeł. Dobra. Dalej mamy 5 i to jest wdzięczność za pieniądze, które macie na kontach, które macie zaoszczędzone. To jest wdzięczność za pieniądze, które są zaoszczędzone, które są przeznaczone na jakiś cel. Każdy zna swój, prawda? To są pieniądze na kontach albo pieniądze, które macie w inwestycji, na przykład zainwestowane w mieszkanie, zainwestowane w dzieła sztuki, albo w jakieś na przykład kursy, które pozwolą Wam te pieniądze za chwilę odzyskać. No i ostatnie u mnie to jest wdzięczność za nowych klientów, za tych, którzy idą i przyniosą chętnie pieniądze, czyli chętnie zapłacą za usługi, czyli będą z wdzięcznością płacić, bo niepotrzebnie są nam tacy klienci, których trzeba prosić o zapłacenie lub też którzy no nie wiem, no, płacą niechętnie. To jest zawsze zła energia, także
wdzięczni jesteśmy za klientów, za nowych klientów, którzy chętnie płacą, którzy płacą od razu, którzy są, że tak powiem, zadowoleni z Waszych usług i to nie jest dla nich żadnym tematem. Nie mają takiego ścisku, nie mają takiego spięcia w tym momencie, robią to z tak zwaną ochotą, chętnie. Na pewno znacie takie sytuacje z CS-ami, że komuś chętnie za coś płacicie, nieważne ile ta osoba chce, moglibyście 2 razy więcej zapłacić, taką wdzięczność czujecie. Czyli tutaj mamy taką wdzięczność za nowych klientów, którzy płacą chętnie i z wdzięcznością za Wasze usługi, tak? Czyli to są u mnie te 5 kół, które oznaczają poszczególne tutaj tematy dotyczące finansów. Wy sobie możecie oczywiście zrobić 6, znaczy ja mam 6, możecie sobie zrobić 7, nawet możecie zrobić 8, jak ktoś chce, nie ma problemu żadnego, aby nie więcej, tak? I jak już to zrobimy, co robimy dalej? Czekajcie, ja tutaj spróbuję włączyć nam jakąś muzyczkę. To nie muzyczka, nieważne. Zaraz będziemy słuchać muzyczki. O, dobra, leci. Sekundę, dobra. Nie, to nie. Nie będziemy słuchać muzyczki. Rysujemy linie neurograficzne. Przypominam, te linie nie powtarzają się na żadnym odcinku ich rysowania. O, ja tutaj mam taką kartkę zabrudzoną, ale to nie szkodzi. Nie zauważyłam, przepraszam bardzo. Okej. I rysując linię, myślimy o wdzięczności. Przez ten okrąg, który przeprowadzamy daną linię, pieniądze, które do mnie idą. I bardzo dziękuję tym pieniądzom, które do mnie idą. I dziękuję klientom, którzy płacą chętnie, z wdzięcznością. I dziękuję za pieniądze, które mam zainwestowane i które będą te pieniądze jeszcze pomnażały. I dziękuję za pieniądze, które posiadam do wydania, które z radością, wdzięcznością wydaję. Dziękuję za siebie, że taka jestem, jaka jestem. I dziękuję za pieniądze, które idą do mnie z różnych źródeł, nawet nie wiem jakich. I dziękuję za pieniądze, które już są i pomnażają się lub też chcą się pomnażać. No i co teraz robimy? Jak już mamy linie, tyle linii, ile czujemy, im więcej, tym lepiej się nam ta wdzięczność przerabia. Pamiętamy, że im bardziej jesteś za coś wdzięczny, tym więcej tego masz. Czyli im bardziej będziemy wdzięczni za finanse, tym więcej ich będziemy mieli. Im bardziej będziemy wdzięczni za kogoś, kto nam jakąś wartość daje, tym bardziej tak samo będziemy chętniej płacić za te usługi. I takie to jest, zobaczcie, proste. Takie proste, że aż trudno w to uwierzyć. Ale tak to jest. Jesteście wdzięczni za zdrowie, zdrowia będzie więcej. Za finanse, finansów będzie więcej. I przypominam, każdą linią trzeba się zaopiekować. Każdą linię trzeba minimum 2 razy neurografować, oczywiście po drodze zaokrąglając wszystkie ostre kąty, czyli harmonizując nasze konflikty. I postarajcie się nie odchodzić od grafiki, dopóki tego nie zaokrąglicie, nie zaneurografujemy wszystkiego tak, jak powinno to wyglądać. Zawsze przygotujcie sobie coś do picia.
i zobaczcie, co się będzie działo. Pamiętajmy, że tylko jeden temat malujecie jednego dnia, żeby nie wszystko naraz, bo wasze komórki nerwowe szare nie wytrzymają. Także jak macie ochotę malować finanse dzisiaj, to dzisiaj tylko finanse. Jak macie ochotę malować zdrowie, czyli wdzięczność za zdrowie. Jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, to ja też przygotuję taką lekcję, taki algorytm o waszym zdrowiu, o wdzięczności za zdrowie, tak żeby tego zdrowia było oczywiście więcej. No wiadomo, że nie siedzimy i rysujemy i czekamy na rezultaty, tylko też działacie. Trzeba pójść do lekarza, to trzeba pójść do lekarza, tak? Tak samo i z finansami. Trzeba na przykład się ograniczyć z wydawaniem, bo wydajecie na lewo i prawo, no to trzeba się przez chwilę ograniczyć, tak? A może w ogóle sobie nie dajecie, to trzeba sobie pójść i coś kupić. Za bardzo się ograniczacie, nie pozwalacie sobie na nic, może trzeba pójść do kosmetyczki, może trzeba pójść do fryzjera, do kina, do teatru, dać sobie, kwiaty sobie kupić. Samemu, nie czekać na nikogo, kto tam te kwiaty przyniesie. Jak lubisz kwiaty, i sobie kup te kwiaty, tak? Postaw sobie w wazonie. Podwyższ sobie tą wibrację swoją. Widzicie, to już coraz ładniej wygląda. Coraz fajniej. Ok. No dobrze. Samo rysowanie takich właśnie algorytmów i już tylko samo zaokrąglanie powoduje, że wchodzicie w stan alfa i czujecie się tak, jakbyście byli w medytacji. Znaczy macie takie, może się nie czujecie, może nawet nie wiecie, ale czujecie się dobrze i to jest właśnie oznaka tego, że jesteście już w stanie alfa i w poszczególnych etapach rysowania to też są poszczególne stany umysłu, w których się znajdujecie, ale właśnie stan alfa pozwala Wam na to, żebyście się czuli tak dobrze, żeby Wam było tak błogo, w tak zwanym flow i żeby nawet się Wam w Waszym organizmie zaczęły procesy gojenia, jeżeli jakiekolwiek są. Do zagojenia rzeczy Wy nawet nie wiecie, czasami człowiek ma jakieś tam wewnętrzne zapalenia, o których nawet nie ma pojęcia i wtedy te zapalenia, te wszystkie choroby, to wszystko, co tam się dzieje w stanie alfa zaczyna się uzdrawiać. Więc to nie tylko ma taką malowanie neurografiki, nie tylko ma taką rolę, która Ciebie tak spowalnia oczywiście, która Ciebie relaksuje, w której poruszasz motorykę małą, która już jest zapomniana dzięki technologii i smartfonom, to jeszcze możesz sobie pomóc zdrowotnie. Nawet w każdym temacie, który rysujesz, nawet nie musi to być zdrowie, a Ty już sobie pomagasz. Czyli zobacz, ile tutaj masz korzyści. Ile masz korzyści? Bardzo dużo masz korzyści z neurografiki. Już nie mówiąc o przyjemności. To też jest czas, który sobie poświęcasz, a jeszcze jak lubisz malować, to też jest bardzo taki czas, którego sobie może nie dawałeś, nie dawałaś, bo rodzice mówią, że to jakieś głupoty, co ty tam weź się idź poucz i jakiś konkretny tam zawód zdobądź, żebyś zarabiał konkretne pieniądze, a nie bierz się tam za malowanie, tak?
Są i takie przypadki. Tutaj mi ta szklanka przeszkadza z wodą. Trochę tak chcę, żebyście właśnie to wszystko widzieli. I pamiętajmy o tym, żeby okrąglić wszystkie ostre kąty. Jeżeli zostanie taki prześwit, to po prostu go zarysujcie. Nie musicie się tam z tym bawić i się zastanawiać, jak to zaokrąglić, bo to takie małe. Po prostu zakreślić czarnym mazakiem i tyle. Taki sposób jest na to. Mam nadzieję, że nadążacie. Jak nie nadążacie, to po prostu sobie zastopujcie to wideo i róbcie w swoim tempie. Nie stresujcie się, że ja tutaj tak szybko to wszystko robię, ale ja po prostu rysuję 3-4 rysunki dziennie, tak średnio. Czasami więcej. Po prostu. Wszystko przepracowuję neurografiką. I tak od 3 lat i to działa. I mam nadzieję, że działa coraz szybciej, coraz lepiej. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Dlaczego sobie nie pomóc, jeżeli znamy taką metodę, która działa, która jest jeszcze przyjemna? Nie musicie siedzieć na kozetce i na przykład opowiadać psychoterapeucie o swoich problemach finansowych, tylko po prostu tutaj wyraźcie wdzięczność za nie. I tak na każdy temat, tak naprawdę. Nie musicie się nikomu opowiadać. Piszecie 20 słów, 20 minut. To, co tam Wam na duszy leży kamieniem. I przepracowujecie liniami, przerysowujecie Waszą siatkę neuronową na nowo. Tak jakbyście zmieniali przekonania. A tłumaczyć Wam nie muszę, że to działa. Po prostu sami to wypróbujcie dla siebie. Nie musicie mi wierzyć na słowo, tylko sobie wypróbować. Po prostu. Działa to na mnie, nie działa to na mnie. Znaczy nie słyszałam, żeby na kogoś nie działało. Raczej działa na wszystkich. Ale każdy powinien sobie to sam sprawdzić. Nie słuchać tego, co ja mówię. Znaczy można słuchać oczywiście, ale dzisiaj dużo jest różnych metod i dużo pseudo-coachów, którzy chcą Wam wcisnąć jakiś tam różny materiał, mówiąc, że to działa, a czasami nie działa. Ale to o tym już nie chcę się tutaj, nie chcę tu wprowadzać takiej energii złej, bo po co? Jak ktoś się ma sparzyć, to się sparzy. Natomiast neurografika Wam, jak Wam nie pomoże, to Wam nie zaszkodzi, tak bym powiedziała. Ale po prostu najlepiej się samemu przekonać, sprawdzić, czy to jest moje, czy to dla mnie, czy coś się zadziało, mam jakieś efekty, mam jakieś wyniki, jak ja się czuję, a może mi to tylko pomaga, nie wiem, w czymś, a w czymś nie. Trzeba sprawdzić, każdy to dla siebie, każdy jest inny, każdy ma inną strukturę, każdy ma inny, że tak powiem, światopogląd, każdy jest inną osobowością, każdy ma inne myślenie, inne ma właśnie te neurony, ponieważ inaczej został wychowany, w innych warunkach, przy innych okolicznościach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast i dlaczego tak mówię? Dlatego, że jak malujemy na warsztatach, to jest jedna instrukcja, a każdy namaluje prawie co innego. No może nie tak bardzo co innego, ale bardzo te prace się od siebie różnią i liniami, i natężeniem, i w ogóle wszystkim. I to jest właśnie takie niesamowite w tym wszystkim, że mimo tego, że dostajecie jedną instrukcję i że wszyscy wszyscy jakby postępują zgodnie z 8 punktami algorytmu podstawowego i tak naprawdę wydawałoby się, że wszyscy powinni mieć taką samą grafikę, to
Właśnie można zobaczyć, jak każdy mózg pracuje inaczej. Jak każdy umysł właściwie pracuje inaczej. To jest właśnie takie niesamowite w neurografice, że nie ma dwóch takich samych prac. One są podobne, bardzo podobne, ale nie takie same. Ok. I tak jak mówiłam, te takie prześwity należy zamalować, bo przez te prześwity ucieka nasza energia. Te prześwity nie powinny się tutaj znajdować, jak są, zamalować. Jak jeszcze jakąś ostrość zauważycie, to w każdej chwili potem przy malowaniu, przy archetypizowaniu będzie można to oczywiście zniwelować, czyli zaokrąglić, zharmonizować. Tak to się ładnie nazywa. Dobrze. I mam nadzieję, że już chyba wszystko, co tutaj jeszcze widzę jakieś ostrości, ale to tak jak powiedziałam, będę te ostrości w trakcie poprawiać. Jakie, no tutaj coś jeszcze widzę. Tu, dobra. No i dobrze. I co teraz robimy? Przeneurografowaliśmy, więc bierzemy się za tak zwane archetypizowanie, czyli nadawanie koloru i robimy to według praw kolorystyki, czyli dodawania kolorów lub też intuicyjnie, jak umiecie. Jakie kolory macie pod ręką? Ja tylko przypominam, że mogą być to highlightery, kredki ołówkowe lub też flamastry, ale żadne świecowe, akwarelowe kredki, czy też flamastry i tak dalej, jakieś tam, czy olejne już w ogóle, ktoś ma olejne też zapytał, nie, olejne nie. I zasada jest taka, że przynajmniej dwie komórki obok siebie malujemy tym samym kolorem, a dobrze by było tak nie wyrzucać, to znaczy jak weźmiecie jeden kolor, to go tak troszeczkę przytrzymajcie, tak trochę więcej tych komórek pomalujcie, będzie fajniejszy efekt. O, i już. Teraz ja następny kolor sobie wezmę różowy. Taki mi się akurat podoba. Trochę pomieszam sobie, oczywiście, że można mieszać. Trzeba tylko pamiętać o tej zasadzie minimum dwóch komórek w tym samym kolorze. Jak się uczyłam, jak zaczynałam się uczyć, to były 3 komórki obok siebie. Jak sama skończyłam instytut i zdobyłam dyplom instruktora, to już w tym momencie, już właściwie jak się uczyłam na instruktora, to już były 2 komórki obok siebie. Także zobaczcie, neurografika, tak jak język, ona się też zmienia. Jej zasady też się zmieniają. Tak, żeby nie było, że tam kiedyś 3 lata temu usłyszeliście, że 3 komórki, teraz mówicie, o co ona mówi, jakie 2, jak 3. Też tak sobie pomyślałam kiedyś. Dobrze. Ok. Teraz może... sekunda. Muszę natemperować. I cały czas wyrażamy wdzięczność. A wdzięczność to wiecie, w skali Hawkinsa nawet więcej ma w kalibracji niż miłość. Na pewno jest ponad 200. Pamiętam, czy 240, czy 250. Nie chcę Wam tutaj opowiadać bajek. Na pewno ponad 200. Muszę sprawdzić. Muszę sprawdzić.
Jakiś ten czerwony taki smutny dla mnie, więc sobie dodam jeszcze żółtego, czy też takiego ciepłego, cielistego. Powiedziała. O, czegoś takiego. Dobrze. Słuchajcie, jak macie kredki akwarelowe, to zobaczcie, jak fajnie one się rozprowadzają potem z highlighterami, jakie można fajne kolory uzyskać, mieszając. Highlighter jest taki trochę płynny, on jest taki mokry, niepłynny, natomiast tak jak zmieszacie, zobaczcie, z kredką, która jest kredką akwarelową. Ja tymi kredkami cały czas maluję, bo zachowuję zasadę malowania kredkami, ale potem sobie rozcieram właśnie albo mieszam tak. I efekt jest po prostu powalający. Dla mnie, może dla Was nie, ale dla mnie jest super. Mi się osobiście to bardzo podoba, więc ja to sobie cały czas właśnie robię. Ok, teraz mi tutaj troszeczkę brakuje zieleni. Tak. I trochę tutaj. Tak, żeby było, pamiętacie, żeby była zachowana zasada Pareto 80/20, czyli 80% powierzchni zarysowanej. Jest już 80? Nie sądzę. Czyli jeszcze dalej rysujemy. A może jeszcze to. No i teraz już będzie 80. Z tym już będzie na pewno 80. Teraz jak już mamy 80% powierzchni, oczywiście stylizację sobie jeszcze zrobię później, tak jak zawsze. Czyli doprowadzenie do rysunku takiego efektu już pięknego na wystawę. A teraz, słuchajcie, robimy co? Linię pola i figurę fiksacji. Linia pola idzie z dołu, z dowolnego miejsca, które chcecie. Ja akurat tutaj widzę tą linię. No i ponieważ mazaki są nowe, to one są strasznie mokre i mi tutaj strasznie tą kartkę, chociaż kartka jest też gruba, rozpuszczają. No nic, ale ja idę z linią do góry. To jest moja linia pola, zobaczcie. To jest moja linia pola. O tak, tak ją tutaj widzę. Czyli jak macie grubszy mazak, to od razu tym grubszym. Jak macie cieńszy, to kilka linii trzeba przeprowadzić właśnie w tym samym miejscu, żeby zrobić grubą linię pola. I oczywiście po kolei od dołu idąc zaokrąglamy tą linię pola tak, żeby nie było po drodze żadnych ostrych kątów. Ja mam tu bardzo mokrą kartkę, powiem Wam, więc muszę ostrożnie jechać. Ok. I zaokrąglamy. Z dołu do góry idziemy do góry. Wzrost finansów inicjujemy. Wzrost zadowolenia z naszych finansów inicjujemy. Nawet jak jeszcze nie ma takiej sytuacji, że macie te pieniądze na koncie albo macie tych pieniędzy tyle na wydanie, to i tak bądźcie wdzięczni, bo to i tak przyjdzie. To jest właśnie ta magia wdzięczności. I nawet możecie być wdzięczni za rzeczy, których jeszcze nie macie, ale idą do Was albo chcecie, żeby przyszły, to już bądźcie za nie wdzięczni. Tak to działa. Gdzie ta linia? Tutaj, tak? Zobaczcie. I to jest nasza linia
pola ma być taka właśnie płynna, ma być taka taka, wiecie, bioniczna, bioniczność polega na tym, że ona nie jest taka prosta, jak prosta linia, tylko ona jest taka pofalowana, ona jest taka jak właśnie ta rwąca rzeka. O, dobra, to już mamy linię pola. Linia pola to jest linia łączenia się z absolutem, z uniwersem, z Bogiem, z tym, co nie rozumiemy. A wierzymy w to, jeżeli wierzymy, a nawet jak nie wierzymy, to z kosmosem. O. Tak sobie to wytłumaczcie. Albo z jakimś tam, z przestworzami, których nie dosięgamy, nie wiemy, co tam się dzieje, nie wszystko rozumiemy jako ludzie. Dobra. Mamy linię pola, która leci z dołu do góry. Zobaczcie, ona jest taka grubsza. Ja ją jeszcze później poprawię, bo mam bardzo mokrą kartkę, naprawdę nie mogę tego teraz zrobić, ale myślę, że to widać. Teraz wybieramy figurę fiksacji, czyli to koło, które najbardziej do nas przemawia. Do mnie przemawia dzisiaj to koło. Można sobie zaznaczyć jedno wielkie koło i po prostu zahaczyć wszystkie koła, albo 3-4 koła, 4 obszary, jakie tam chcecie. A można tylko sobie jedno koło zaznaczyć, to też jest w porządku. Ja wybieram dzisiaj to koło. Czyli zrobiłam sobie, tak zobaczcie, więcej takich okręgów. I teraz będę to harmonizować, czyli wszystko zaokrąglę. Zrobię to tak, żeby to koło było wkomponowane w ten rysunek, żeby ono wyglądało jakby było zintegrowane, po prostu tak jakby tu było zawsze, a nie, że ja teraz je narysowałam, prawda? Zobaczcie. I zaokrąglam i z zewnątrz, i z wewnątrz, tak żeby nic nas nie kłuło w oczy, tak żeby nie było żadnych haczeń, ostrych kątów. Każdy rysować może, proszę się nie przejmować, jak wychodzi to nie tak. Jak ktoś rysuje pierwszy raz, to nie załamujcie się. Ja za jakiś czas wstawię Wam rysunki sprzed 3 lat moje, to zobaczycie, jak ja rysowałam, a jaki progres zrobiłam. Ja sama nie mogę w to uwierzyć. Niektóre rysunki były super, rzeczywiście, ale niektóre po prostu tak. Dobrze. Czyli mamy już zaokrąglone wszystko dookoła. Zobaczcie, nie ma ostrych kątów. Tak mi się wydaje, że nic nie widać. A tu jeszcze coś, co mi się nie podoba. To też zamaluję i to też zamaluję, to też zamaluję i to też. Zobaczcie, teraz ten okrąg, ta figura fiksacji, ona ma wyglądać na taką właśnie zintegrowaną, fajną figurę, która bardzo pasuje tutaj, bo jest bioniczna, tak jak wszystko inne. I po prostu z daleka to wygląda, czy też z góry to wygląda na zupełnie normalne i fajne. Dobrze, teraz ja Wam jeszcze tylko chcę zaproponować, żebyście napisali już sami 20 słów w 2 minuty. To będzie temat 2.0, czyli przepisujecie sobie ten temat, który napisaliśmy na początku. Tematem były finanse i ten sam temat jako temat 2.0 piszecie sobie na końcu już całej pracy, nawet stylizacją. Stylizację możecie sobie zrobić teraz, przed tematem, a możecie sobie to zrobić później, jak wolicie. Widzicie, jaka tutaj jest dowolność i to jest też fajne dla ludzi, którzy lubią wolność, których wartością jest właśnie wolność, niezależność. To też jest fajna opcja. No i piszecie ten temat 2.0, piszecie 20 słów w 2 minuty, nie 20 minut, zawsze to mówię. No i potem to będzie już koniec. I potem postylizujcie sobie jeszcze. Można potem wrócić do tego jeszcze też w którymś momencie dowolnym. A ja już Wam bardzo dziękuję za dzisiaj.
Super, że rysowaliście to ze mną i do zobaczenia następnym razem.